Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę Wam, jak zapakować rower do wysyłki, ewentualnie do zabrania ze sobą samolotem, tak aby nic mu się po drodze nie stało. Zapraszam. I zaczynamy od tego, w co zapakować rower. Jeżeli do samolotu go zabieracie, macie ze sobą specjalną walizkę, no to myślę, że tam zbyt wiele do dodania już nie mam. Natomiast możemy również rower zapakować, ja to na to mówię naleśnik, czyli bierzemy rower, obkładamy większymi, mniejszymi kawałkami kartonów, zaklejamy taśmą, wrzucamy do środka folię bąbelkową, tak żeby ten rower usztywnić. Natomiast ja tego sposobu do końca nie polecam. Kilka lat temu tak wysłałem rower, nic mu się co prawda nie stało. Natomiast po pierwsze jest to nadgabaryt. Zazwyczaj gdzieś te wymiary, kurierzy nie traktują tego już jako taką foremną paczkę, którą bardzo łatwo wysłać, więc na pewno za taką przesyłkę zapłacicie więcej. Druga sprawa, ona się może, mimo najlepszego jakiegoś obklejenia, może się rozwalić i rower też nie jest do końca chroniony tak, jak być powinien. Kurierowi też jest trudniej złapać taką paczkę. Plusem jest to, że łatwiej to zrobić z tego, co mamy gdzieś dostępne pod ręką, ale jednak tego rozwiązania nie polecam. Mimo wszystko najwygodniejszym sposobem, czy lecicie samolotem, czy pakujecie do wysyłki, będzie właśnie pudełko. Nawet jeżeli lecicie samolotem i będziecie musieli to pudełko później gdzieś zostawić, no to zawsze można później albo to gdzieś przechować, albo na lotnisku docelowym gdzieś próbować kombinować, zdobyć takie pudełko. No właśnie, ale podróżniczo to jest inna kwestia. Co zrobić w przypadku, kiedy jesteście w Polsce? Jak zdobyć takie pudełko? Jest tak, że żeby gwarancja była ważna, nie musimy przetrzymywać oryginalnych opakowań. Nie jest tak jak kiedyś, że nasze piwnice zawalały wielkie pudła od telewizorów i od różnych sprzętów. Teraz nie ma tego obowiązku, natomiast pudełko od roweru jest to jedno z tych opakowań, które polecałbym mimo wszystko nie wyrzucać, kiedy kupicie rower, czy nawet jeżeli będziecie kupowali w sklepie rowerowym, stacjonarnym, to poprosiłbym, żeby takie pudełko zostało nam przekazane. Można je zawsze rozciąć od spodu, od góry, złożyć, jeszcze gdzieś tam spakować na pół, zawsze się to gdzieś w jakiejś szafeczce czy na jakimś strychu gdzieś nam się to zmieści. Zawsze takie pudełko później może się nam przydać. Jeżeli nie macie takiego pudełka, wtedy można wybrać się do sklepu rowerowego. Tam zazwyczaj za darmo można takie pudełko dostać. Jeżeli nie macie sklepu rowerowego w okolicy albo się nie możecie tam dogadać, można takie pudełko zwyczajnie kupić przez internet. Takie pudło na Allegro w różnych rozmiarach kosztuje z wysyłką już około 35 zł. Wiele osób może powiedzieć, ale to jest dużo, no ale z drugiej strony, jeżeli chcecie wysłać rower, to wydaje mi się, że chcecie mieć też pewność, że ten rower na miejsce do odbiorcy, czy będziecie pakowali do samolotu, chcecie, aby ten rower dotarł bez szwanku, więc jednak mimo wszystko warto nie kombinować aż tak bardzo przy pakowaniu, tylko zamówić takie pudełko i mieć święty spokój, że będzie zdecydowanie większa szansa, że ten rower dotrze w całości. Jeszcze co do kartonów, są różne ich rozmiary. Zazwyczaj mają szerokość około 20 cm, wysokość około 70 cm. Różnią się natomiast długością. Są kartony 130, 140, 160, 180 i tak dalej centymetrów. Oczywiście im większy karton, tym większy rower uda nam się tam zmieścić. Im większy karton, tym mniej będziemy musieli rozbierać z tego roweru. Są kartony, do których wchodzą rowery z 2 kołami założonymi, także rower w zasadzie w całości wsuwamy do takiego kartona, ale trzeba pamiętać o tym, że im większy karton, tym większa opłata będzie za przesyłkę kurierską i niektórych kartonów niektórzy kurierzy już nam nie zabiorą. Jeżeli chodzi o wybór kuriera, to polecałbym skorzystanie z jakiegoś brokera kurierskiego, ponieważ wysyłanie bezpośrednio na poczcie czy bezpośrednio w jakiegokolwiek kuriera wyjdzie Was zazwyczaj sporo. Można spokojnie przez internet zamówić sobie kuriera, kurier przyjeżdża, odbiera i koszt wysyłki takiego roweru to będzie maksymalnie 50 zł, ale można też spokojnie szukać gdzieś jakichś tańszych opcji wysyłki. I pierwsze co robimy, to odkręcamy pedały. Będą tylko przeszkadzać podczas pakowania i
koniecznie, bardzo koniecznie zabezpieczamy je do transportu. Nie może być tak, że pedały będą gdzieś luzem wrzucone albo bardzo słabo zabezpieczone, ponieważ mogą wylecieć gdzieś i poniszczyć ramę, czy coś urwać. Naprawdę nie zdajcie sobie sprawy, jak podczas transportu to wszystko tam w środku będzie latać i się mieszać. I dam Wam jeszcze jedną dobrą radę. Podczas pakowania roweru używajcie jak najmniej taśmy klejącej. Tutaj biorę tylko kawałeczkiem, zaklejam. Nie trzeba takich pakunków owijać z całej siły szczelnie taśmą klejącą, z tego względu, że później jest to bardzo irytujące, żeby taki pakuneczek otworzyć. Nie daj Boże w ogóle kleić cokolwiek do ramy rowerowej taśmą klejącą, no to już później usuwanie śladów tego kleju jest straszne. To po pierwsze, po drugie, często ta taśma nie chce gdzieś tam zejść, to trzeba zeskrobywać. Nie ma to najmniejszego sensu. I kolejne kroki, jakie trzeba wykonać. Ściągamy koła. Ja polecałbym wyjąć szpilki od szybkozamykaczy i dodatkowo te szpilki zabezpieczyć. Ja ściągnąłem również łańcuch, zapakowałem go osobno w torebkę razem ze spinką. Warto to zrobić, jeżeli macie łańcuch zapinany na spinkę. Jeżeli nie, no to bym go już zostawił, nie rozkuwał. I można również zastanowić się nad ściągnięciem tylnej przerzutki, także w momencie, kiedy rower być może będzie się opierał na tej tylnej przerzutce, tak żeby jej nie uszkodzić. Ja natomiast zapakuję ją odpowiednio, owinę tylko w takie kartonowe zabezpieczenie. No i zabezpieczyłem resztę roweru. Tutaj od góry jeszcze będę później dokładał folię. W każdym razie owinąłem wszystkie elementy, widelec, ramę, koniecznie korbę, przerzutkę. Oprócz tego, że zabezpieczyłem kartonem, jeszcze dodatkowo owinąłem folią. Tak jak mówiłem wcześniej, warto w tym przypadku używać jak najmniej taśmy klejącej. Ta folia naprawdę będzie się tutaj trzymać. Można gdzieś zawsze ją w sprytny sposób gdzieś zawinąć, podwinąć, tak żeby później osoba, która od Was ten rower kupiła, czy Wy na przykład na lotnisku docelowym, no, żebyście nie musieli walczyć nigdzie z tą taśmą klejącą, denerwować się, tylko w łatwy sposób, żebyście mogli go rozpakować. Do pudełka, do kartonu, na samo dno zapakowałem w miejscach, gdzie pójdzie widelec, gdzie pójdzie korba, gdzie pójdzie przyrzutka. Od spodu w tych miejscach dołożyłem jeszcze trochę folii bąbelkowej. No i teraz w zależności od tego, jaki duży macie rower, jaki duży macie karton, trzeba zacząć kombinować. Ja ściągnąłem oba koła, ale jeżeli się okaże, że karton jest wystarczająco długi, być może zaraz się okaże, że spróbuję dopasować, okaże się, że tylne koło uda się założyć, albo przednie. Czasem trzeba będzie odkręcić kierownicę, czasem wystarczy złożyć ją w ten sposób i rower wejdzie do kartona. Siodełko czasami trzeba będzie zdjąć razem ze wspornikiem, a czasami wystarczy je tylko opuścić, zabezpieczyć oczywiście dodatkowo od góry, ale opuścić na taką wysokość, żeby stanowiło jeszcze taką podpórkę. I przed włożeniem kół koniecznie zabezpieczcie koło, oba koła z obu stron, tak żeby tutaj te elementy piasty niczego nie uszkodziły, a już zwłaszcza kasetę dobrze jest zabezpieczyć. Można oczywiście kasetę ściągnąć przed wysyłką, natomiast tutaj zastanowiłbym się albo upewnił się, czy odbiorca, czy kupujący, ta osoba, której wysyłacie rower, ma na pewno narzędzia, klucz do kasety, klucz do wolnobiegu, żeby później taką kasetę założyć, żeby kogoś nie stawiać później w kłopotliwej sytuacji. Ok, udało mi się spakować rower do kartonu. Przed razem już z kołami. Siodełko ładnie tutaj mi podeprze karton. Musiałem ściągnąć kierownicę, tak żeby łatwiej było tutaj schować koło. Tak jak mówiłem, musicie pokombinować. Jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli macie rower z hamulcami tarczowymi, to pamiętajcie o tym, że po zdjęciu kół trzeba w miejsce, gdzie wchodziła tarcza w zacisk, trzeba coś wsunąć. Najlepiej jakąś plastikową zaślepkę przystosowaną właśnie do zaślepiania zacisków. Natomiast jeżeli nie macie nic takiego pod ręką, to jakiś kawałek grubego kartonu, tak żeby w momencie wciśnięcia klamki hamulcowej, co jest raczej bardzo prawdopodobne podczas pakowania, żeby się gdzieś ten zacisk nie zamknął, żeby później nie było problemu z odblokowaniem hamulca. Ok, ja się zabieram teraz jeszcze za dopakowywanie tutaj tego kartona właśnie folią bąbelkową. Jeżeli nie macie folii bąbelkowej, takich specjalnych gąbek, które gdzieś zostały Wam chociażby z jakichś innych przesyłek, proponowałbym taką folię nabyć. Można kombinować, pakować, dopakowywać w pudełko jakieś kulki z gazet na przykład, ale to tylko jako takie dopakowanie. Samo zabezpieczenie roweru tutaj raczej nie
polecałbym kombinowania, takiego januszowania trochę, tylko kupienia trochę folii bąbelkowej. Ona nie jest jakoś może wybitnie tania, natomiast uwierzcie mi, że dobrze zapakowany rower, no to da Wam gwarancję, że dotrze w całości i wydacie na taką folię, na karton, na wszystkie te elementy kilkadziesiąt złotych, no ale przynajmniej unikniecie ryzyka, że coś za kilkaset złotych czy kilka tysięcy złotych zostanie w tym kartonie uszkodzone. I na koniec spakuję jeszcze torbę, do której włożyłem łańcuch, włożyłem szpilki od szybkozamykacza, włożyłem pedały, no i włożyłbym wszystkie inne luźne elementy, no chociażby instrukcje, gwarancje, jakiś dowód zakupu, jeżeli umieszczacie w środku. Warto to wszystko włożyć do torby, żeby to nie latało po całym pudełku, no i żeby nie zaginęło gdzieś podczas rozpakowywania. Ok, karton mam spakowany. Warto jeszcze pamiętać o tym, żeby zostawić otwory, w które kurier będzie mógł włożyć ręce, tak żeby paczkę było łatwiej przenieść. Jeżeli takich otworów nie ma, warto o to zadbać, wyciąć chociaż ze dwa otwory, na przykład tutaj po bokach, czy tutaj po przekątnych kartonu, tak żeby kurierowi ułatwić życie. Teraz można ten karton tak zostawić, można ewentualnie jeszcze folią stretchową ten karton zabezpieczyć, no to chroni trochę przed błotem, przed deszczem i przed tym, żeby się ten karton gdzieś nie zaczął rozklejać. I też oczywiście po zaklejeniu folią warto też przywrócić te otwory do włożenia rąk. Ok, teraz jeszcze czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, w jaki sposób Wy pakujecie rowery, jakie mieliście z tym przygody, czy Wasze pakowanie się sprawdziło, także przed czym przestrzegacie podczas pakowania. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!